piec, jak mamy tu w tym domku, stwarza w tym domku bardzo taki dobry, przyjemny komfort cieplny. Jak on to robi? Spróbuję odpowiedzieć, jakby wytłumaczyć tą tezę. Także piec akumulacyjny, ceglany, on grzeje głównie poprzez promieniowanie. To znaczy promieniuje jak słońce na wszystkie strony naokoło i nagrzewa ściany, wszelkie przedmioty, meble, podłoga, sufit, wszystko co jest w zasięgu tego promieniowania. I takim sposobem wszystko jest nagrzane naokoło i później te wszystkie ściany, sufity, podłogi, przedmioty nagrzewa powietrze. Wiadomo, on częściowo działa i na konwekcji, to znaczy grzeje powietrze, bo szczególnie ten ma płytę kuchenną, to konwekcyjnie też część ciepła jest oddawana. Ale mimo tego głównie grzeje poprzez promieniowanie. I jak pokazywałam na kamerze termowizyjnej, temperatura wewnętrznych ścian w tym domu wynosi około 32 stopnie. Wiadomo, to teraz wszystko za ciepło, to jest w ramach eksperymentu, ale co chcę powiedzieć? Wynosi 32 stopnie, nie? A temperatura powietrza gdzieś tak 29 do 30 stopni. To znaczy ściany są zimniejsze, ściany są trochę cieplejsze, tak w okolicach 3 stopni od powietrza. I to jest bardzo komfortowa sytuacja. Gorzej jak jest powietrze ciepłe, a ściany zimne, to po prostu jakby od tej ściany jakby takim chłodem wiało, nie? No od ściany nic nie wieje, ale takie uczucie jakby od ściany chłodem wiało. Tak czasami bywa. A tutaj jest sytuacja odwrotna, którą akurat stwarza ten akurat piec i taki sposób ogrzewania. Teraz jaka na przykład alternatywa byłaby takiemu piecu akumulacyjnemu? No, można tu postawić na przykład piecyk taki wolnostojący metalowy, typu koza, może być żeliwny, może być jakiś taki stalowy, może być z delikatną akumulacją. Ale ile patrzyłam, to tak, no ta akumulacja wynosi od tam 100 do maksymalnie 300 kg, takie gotowe piecyki. I to też by grzało, ale jak by grzało? Przede wszystkim te wszystkie piecyki grzeje, piecyki, kominki, takie typowe, grzeje konwekcyjnie. To znaczy one nagrzewają powietrze i później powietrze nagrzewa ściany, nagrzewa wszystko, co naokoło. No i czasami te piece potrafią bardzo mocno to powietrze nagrzać i sytuacja jest niekomfortowa. Ściany trochę chłodniejsze jednak, a powietrze nagrzane, trudno jakby oddychać. To taka jest różnica. No, cenowo na przykład piecyki metalowe kosztują mówimy o takich dość porządnych urządzeniach, to od 2000 do 20-30 tysięcy złotych można kupić. Rozrzut jest ogromny. Ten piec, co jest za mną, kosztuje około 20 tysięcy. Także ta cena podobna, raczej równa się do tych droższych piecyków, ale zasada działania jest trochę inna. I tam chodzi o to, że w piecyku metalowym, żeby on utrzymywał stałą temperaturę w pomieszczeniu, palić się powinno jakby cały czas. On jest przeliczony, że no ma jakąś tam moc swoją i ta moc jest moc na godzinę. No i to znaczy, że co godzinę jakby powinniśmy podkładać. Jeżeli nie będziemy podkładać, to on będzie się wychładzać, nie? I w pomieszczeniu stopniowo będzie się wychładzać. Jak ja mam takie doświadczenie na przykład z mieszkania w takim podobnym domku z kozą żeliwną, akurat tam była taka fajna, dobra ta koza, no to ja nie miałam, no bo pracowałem, to nie miałam jak tam podkładać cały czas i sam tam mieszkałem, także paliłam rano, wieczorem, ale jak paliłam, to po prostu paliłam bardzo mocno,
żeby nagrzać maksymalnie, żeby jak przychodzę z pracy albo rano wstaję, żeby ten domek nie był no, bardzo wychłodzony. No i to naprawdę, te wahania temperatury w granicach tam 10 stopni może, no jak palę to tam nie do wytrzymania po prostu. No jakieś 30 stopni, no podobnie jak tu teraz, okay. Ale później to się wychładza, bo nie jest palone. Także bardzo duże wahanie temperatury, no, trudno osiągnąć taki komfort cieplny. Druga rzecz jest taka, że na przykład ten domek ma zapotrzebowanie energetyczne około 1 kWh na godzinę. To znaczy straty cieplne wynosi 1 kW około. Tak według praktycznie wiem ile drewna mniej więcej spalę, jaka sprawność mniej więcej, no to i tak wychodzi. Także na godzinę mamy straty ciepła 1 kW i to trzeba jakoś uzupełnić. Teraz jeżeli brać piecyk jakiś metalowy, to on no 5-6 to chyba jest minimum moc, minimalna moc tych pieców. A my potrzebujemy jednego, tak? I co wtedy wychodzi? Wychodzi to, że nie da się w nim sprawnie palić, nie? Albo musimy tam trochę tak wędzić, co jest bardzo utrudnione, nie? Wszystko się brudzi, robi się czarne, dużo dymu i tak dalej, no nieprawidłowo. Albo momentalnie przegrzewamy pomieszczenie, bo jest po prostu za mocny. Jest po prostu za mocny. No nie da się sprawnie spalić, osiągając 1 kW na godzinę ciepła, no bo wtedy trzeba by było około tam 300 gramów drewna spalić. To jest takie małe ilości, nie stwarza dobrej temperatury i trudno się pali. Także jest taki mankament tych wszystkich piecyków metalowych w domach dobrze ocieplonych, nowoczesnych. No, oni sprawdzają się, jak trzeba od czasu do czasu odpalić, nagrzać, to wszystko jest ok, nie? Ale stałe ogrzewanie to jest bardzo utrudnione. Z kolei ten piec jako stałe źródło ciepła no, daje bardzo dobry komfort. Wiadomo, trzeba regulować mniej więcej ile drewna tam wkładać. Tam tutaj w tym przypadku od 6 do 10 kg i w tym przedziale można regulować jaką chcemy mieć temperaturę w pomieszczeniu. Ale on potrafi utrzymywać w miarę stałą temperaturę i to co teraz obserwujemy podczas tego eksperymentu, powiedzmy, no to udowadnia, że na przykład wczoraj jak wyjeżdżałem z tego domu było tam 30 stopni i dzisiaj po 18 godzin od palenia przyjeżdżam też jest 30 stopni. To znaczy ta temperatura jest taka w miarę stała. Powiem paru słów jak trzeba palić w takim piecu. No, w takim powiedzmy, to jest piec kuzneczowy, dwukomorowy, ale w wszelkich rodzajach piecach akumulacyjnych. To jest bardzo ważne wiedzieć. Także, aby piec grzał efektywnie, piec akumulacyjny, w nim trzeba palić krótko i intensywnie. Dlaczego tak jest? To jest bardzo łatwo do zrozumienia w zasadzie. Chodzi o to, że cegła w środku, paląc tym piecem, w tym piecu, ona nagrzewa się. Wewnętrzne powierzchnia tych kanałów, komór nagrzewa się. I chodzi o to, że spaliny mogą oddać ciepło do materiału akumulacyjnego tylko wtedy, kiedy ten materiał zimniejszy niż spaliny. Generalnie cegła ma być zimniejsza niż spaliny. Nie? Spaliny gorące, cegła zimniejsza, przejmuje ciepło. Jeżeli sytuacja jest odwrotna, cegła jest bardziej gorąca niż spaliny, no to wymiana ciepła idzie w drugą stronę. To znaczy piec zaczyna grzać spaliny i ciepło wychodzi przez komin. Także, no bo cegła jest takim materiałem, który jakby przywodzi ciepło, akumuluje go, ale i częściowo izoluje. Dlatego ta wewnętrzna ścianka dość mocno się nagrzewa. I to powoduje to, że później ona nie może już przejmować tego ciepła. Z kolei w piecach kuznecova
ponieważ one zazwyczaj są zdecydowanie większość przypadków dwukomorowe. To jest ta druga komora, jakby druga kondygnacja pieca, która jak już pierwsza, ta dół pieca nie może przyjąć tego ciepła, bo już jest nagrzany na maksa, no to góra zawsze te resztki ciepła przyjmie. Także tu jest taka zaleta w piecach dwukomorowych. No zupełnie inaczej jest w metalowych piecykach. Piece metalowe, kominki, gdzie palenisko jest wykonane ze stali, żeliwa lub nawet wyłożone cienkim szamotem. Tam ścianka pieca zawsze ona szybko się wychładza, bo jest bardzo dobra przewodność cieplna i oddaje ciepło na zewnątrz. Także bardzo praktycznie niemożliwe osiągnąć takie sytuacje, że ścianka pieca wewnątrz będzie bardziej gorąca niż spaliny, nie? I tam można palić cały czas i on będzie cały czas oddawać, cały czas będzie efektywny. Z kolei nie można palić intensywnie bardzo, bo wtedy on nie potrafi tego oddać, albo jeżeli odda, to bardzo dużo, bardzo gorąco się robi. Także jest inaczej. Tam można palić cały czas, ale tu w takich piecach pali się raz na dobę, maksymalnie 2 razy na dobę, nie? I wtedy on bardzo dobrze funkcjonuje, utrzymuje stałą temperaturę w domu. Jeszcze co jest istotną rzeczą. Po wypaleniu drewna, nie? Powiedzmy drewno pali się 1 lub 2 godziny. Nie? Dłużej nie ma sensu, bo to nic nie da. Piec nie nagrzeje się bardziej, jak mówiłem. Ścianka jest nagrzana i nie potrafi odebrać tego ciepła, a spaliny już robi się chłodniejsze. Także staramy się palić 1-2 godziny. Po tym paleniu bardzo ważne zamknąć dopływ powietrza, bo jeżeli nie zamkniemy, to całe zgromadzone ciepło, które zostało w tym piecu, ono z czasem wyleczy przez komin. No bo cały czas będzie przegrzał, będzie chłodzenie wewnątrz pieca. Także bardzo ważne zamknąć dopływ powietrza. Taka jeszcze kwestia. Jak ktoś po prostu lubi palić, lubi siedzieć i sobie palić, po trochu podrzucać, nie? I ma taki piec, to co robić? Można, nie można? Można, w zasadzie można palić, ale to nic się nie stanie, nie? Tam tylko niepełny wkład drewna, na przykład ładujemy do paleniska, wypalamy ten wkład drewna, który wynosi tam zazwyczaj od 10 tam do 20 kg, 20 to jest totalny maks już. No ale powiedzmy, wypalamy ten wkład drewna i wtedy możemy podrzucać, zazwyczaj po 2 kawałki drewna. I tak można palić cały czas. On już praktycznie nie będzie odbierał tego ciepła. On będzie utrzymywał taką stałą równowagę, on będzie cały czas ciepły, powiedzmy gorący nawet, ale on nie będzie, to znaczy nie będzie odbierać już dodatkowego ciepła. No, szczególnie jak najpierw nagrzeje się ta pierwsza kondygnacja, pierwsza komora, później nagrzewa się druga komora i później już nie ma czemu się nagrzewać i to całe ciepło idzie przez komin. Bo ścianki na tyle nagrzane, że nie potrafią odebrać tego ciepła. Także można palić, ale sprawność z tego prawie zerowa. Nie? A paląc krótko, intensywnie, sprawność jest bardzo wysoka. Jest na poziomie 80-90% w zależności od wielkości pieca. Jeszcze parę słów powiem o zaletach zdrowotnych i zaletach związanych z komfortem cieplnym, grzaniem takim piecem, jak tutaj mamy za mną. Piecem akumulacyjnym. Także te wszystkie zalety wynikają ze sposobu grzania tego pieca, a sposób grzania to jest promieniowanie poczerwone. Co to jest promieniowanie poczerwone? To jest takie fale z pieca, ze ścianki pieca idzie fale elektromagnetyczne i to nagrzewa wszystko naokoło. Generalnie to światło poczerwone, czy to ciepło jest emitowane przez każdy przedmiot, który ma temperaturę powyżej 0 Kelwina, ale to znaczy przez wszystko to poczerwone promieniowanie, co nas otacza. Ale różnica jest w tym, że nas grzeje tylko to ciepło poczerwone, które idzie od bardziej ciepłego przedmiotu. To znaczy, jeżeli my mamy temperaturę 37 stopni,
to żeby nas zagrzać, ten przedmiot ma być cieplejszy niż 37 stopni Celsjusza. No i akurat piec jeden z takich rzeczy, co może osiągnąć te większe temperatury i grzać. No, bo tak w domu mało takich przedmiotów. Normalnie co może nas zagrzać? To jest słońce, bardzo, bardzo ciepłe, wiadomo. Słońce. Co jeszcze? Piec, nie? Co jeszcze jest cieplejsze? Kaloryfer może być, tak? Grzejnik. Tylko z grzejnikiem jest trochę problem, bo grzejnik jest zrobiony dla grzania konwekcyjnego. To znaczy on jest po to, żeby grzać powietrze i to powietrze później stwarza komfort, nie? Stwarza takie poczucie ciepła. Ale sam grzejnik mało promieniuje, bo po prostu dlatego, że jest wykonany z metalu. Metal ma właściwość, że on słabo promieniuje. Nie? On dobrze nagrzewa powietrze, ale słabo promieniuje. Ceramika promieniuje o wiele bardziej niż metal. Tam, jeżeli w procentach biorąc, to ceramika oddaje około tam 80% ciepła poprzez promieniowanie, metal około 24% ciepła. To jest ewidentna różnica. No i właśnie z tego promieniowania wynika dużo zalet. Jedna, o której mało się mówi, to jest jonizacja powietrza. Właśnie taki piec powoduje bardziej ujemną jonizację powietrza, co ma dużo zalet dla naszego zdrowia. Jesteśmy bardziej wypoczęci, spokojnie, rytm serca jest wolniejszy. Także lepiej nam się śpi, mniej stresu odczuwamy i tak dalej. To wszystko można poczytać gdzieś w internecie. Z kolei austriacki cech z Dunów robił taki eksperyment porównując grzanie piecem kaflowym a grzaniem konwekcyjnym, to znaczy jakby kaloryferem czy coś takiego. No, przy tej samej temperaturze. I co to powoduje, jak organizm reaguje na to. No i tam wykazało takie wyniki, że dla człowieka o wiele lepiej jest to ogrzewanie promieniowaniem cieplnym, co ma taki piec. No, to jedna rzecz, to jest to i to chyba wynika z tej jonizacji ujemnej powietrza. Druga rzecz to jest to, że żeby coś zegrzać, nie? To, co nas może zegrzać, powinno mieć większą temperaturę. I akurat jeżeli mamy w domu powietrze o temperaturze tam 20 stopni, no to powietrze jest tylko jakby izolatorem, mniej tracimy ciepło. Dostarczyć ciepło z zewnątrz można tylko wyłącznie od jakichś tam przedmiotów, które są bardziej gorące od nas. No i tu jest słońce, ale zimą tego słońca bardzo mało jest i on jest taki trochę słaby, szczególnie w Polsce. Także możemy zegrzać się od pieca, który ma tą większą temperaturę i po prostu nagrzewa nasze powiedzmy tkanki i powoduje różne takie zalety zdrowotne, działania metaboliczne, które nam pomaga generalnie. Tak, trzecia rzecz, co wynika z takiego typu grzania piecem, to jest to, że temperatura w domu jest delikatnie zrównoważona, zróżnicowana w zależności od przestrzeni. To znaczy temperatura zróżnicowana w przestrzeni. Czym bliżej pieca, tym cieplej, czym dalej, tym chłodniej. No i podczas doby, powiedzmy, my potrzebujemy różnej ilości tego ciepła. Na przykład przechodzimy z zewnątrz zimą, no chcemy się zegrzać, ale później jak już zegrzamy się, no to może
potrzebujemy trochę chłodniejszego miejsca. I takim sposobem poprzez zmianę odległości od pieca możemy znaleźć sobie odpowiednie miejsce, gdzie czujemy się najlepiej. To jest bardzo proste, nie trzeba żadnych tam skomplikowanych regulacji czy regulatorów temperatury. Takim sposobem każdy osobnik w rodzinie może znaleźć sobie miejsce, które jemu odpowiada temperaturowo. Przy tym zawsze jest miejsce, gdzie jest najcieplej, to znaczy przy piecu jest najcieplej. No i co? To też powoduje to grzanie poprzez promieniowanie. Na przykład w domu piętrowym, takim jak teraz ja jestem, powoduje to, że na dole, ponieważ na dole stoi piec, na dole jest trochę cieplej niż u góry. Zazwyczaj u góry są sypialnie. I takim sposobem w sypialni jest delikatnie chłodniej niż na dole. I to jest bardzo komfortowa sytuacja. Bo normalnie przy spaniu lepiej, żeby ta temperatura była trochę mniejsza, a przy tak życiu, nie wiem, jedzeniu, śniadanie, obiad, tam kolację, w ogóle oglądanie telewizji jest przyjemnie, jak jest cieplej. Także piec ma stać w tym miejscu, gdzie spędzamy najwięcej czasu. W salonie, w kuchni i tak dalej. I teraz, jeżeli biorąc na przykład metalowy piec, albo no, jeżeli postawimy powiedzmy metalowy piecek, to działa inaczej, bo on grzeje głównie konwekcyjnie, to znaczy nagrzewa powietrze, a ciepłe powietrze leci do góry. I stwarza się takie warunki, że u góry w sypialniach jest cieplej, a na dole, tam gdzie chcemy, żeby było cieplej, jest chłodniej, no odwrotnie. Także taki piec ma zaletę taką, że zawsze tam, gdzie on jest, a normalnie stoi na dole domu, jest cieplej. No i tak to wygląda. Tak to wygląda. Wiadomo, są jakieś wady, że no, trzeba mieć drewno. On nie jest tanim urządzeniem teraz, no bo wymaga dużo nakładu pracy, dużo ręcznej pracy, żeby to zrobić. Dlatego to jest dość drogie. Ten piec, co za mną, kosztuje około 20 000. No ale cóż, to tak to jest. Także tyle o tych zaletach i troszeczkę o wadach.